wiecie co, tyle razy mówię hej, 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 albo czy nagrywamy kolejny odcinek niezgodny, niezgodna, że chyba wprowadzę w to jakieś oznaczenia, żebym wiedział, które odcinki, bo tak nagrywam, które odcinki są które, ale tak naprawdę nie są ważne. One są z tą energią, z tą ekspresją, z tą inspiracją mnie, co ja robię samemu sobie w tym, jak świetnie się w tym bawię, nagrywając. I powiem wam szczerze, że ja teraz cofam troszeczkę do tyłu z takiego wzniesienia. Zaskakujące, jak Norwegowie budują domy. Uwierzcie mi, że w ciekawych miejscach budują takich, które powodują, że dostosowywują się do tej przyrody, czyli wykorzystują różne tam drogi, zakręty, wzniesienia. I z jednej strony dom jest, kurde, mam fundament bardzo wysoko, a z drugiej strony można na dach wejść z podwórka, także też fajnie. Ale powiem wam, chciałbym się z wami podzielić w kolejnym odcinku niezgodny, niezgodna. Zaczyna mnie to tak nawet wciągać i ciekawić, i to jest, ale w każdej chwili mogę zacząć coś innego, także tutaj nie ma jakichś mechanizmów, schematów, które pokazują, że ja będę robił to jak moda na sukces, tam ileś tam tysięcy odcinków. Ale zobaczymy, czy ktoś będzie w tym miał jakąś dobrą wskazówkę, tak? Powiem wam, że ja sam widzę, co robię, jak nagrywam te filmy, ile mi to daje inspiracji, ciekawości. Jak zauważyłem, jak chciałbym, żeby moje życie wyglądało, to właśnie w taki sposób. Jeżdżenie w różne miejsca, poznawanie różnych ludzi, odkrywanie nowych rzeczy, zapisywanie potem tego, to jest takie fajne, że zapisuję swoje cele, doświadczenia i tak dalej, a później zapisuję na drugiej stronie, co się wydarzyło w ciągu dnia. I uwierzcie mi, że wczoraj byłem na fajnym masażu całego ciała, gdzie to ciało potrzebowało tego masażu, łydki, uda, plecy, ramiona i tak dalej. Także to było mega doświadczenie i powiem wam, że koszt tego masażu, prawie 1,5 godziny, był 300 koron. I delikatnie mogę powiedzieć, że dałem z taką wdzięcznością 400, bo uważam, że ten masaż jest dużo więcej warty, ale ta kobieta, która mi robi ten masaż, to no widać, że się napracuje, no ale w 1,5 godziny 300 koron na czysto jest dobrą ceną, tak? I powiem wam, że gdy byłem w Norwegii na masażu, albo w Thai masażu, gdzie kobieta mi robiła masaż w rękawiczkach gumowych, myślałem, że ucieknę stamtąd. Zapłaciłem tam chyba 900 koron. To było doświadczenie, gdzie nie byłem energetycznie na to gotowy, gdzie pokazał mi świat zupełnie inne odbicie, którego nie chciałem. I powiem wam, że fajnie, bo teraz właśnie odkrywam i zapisuję to, i uwierzcie mi, że po tym masażu ja miałem wybór. Mogłem jechać do znajomych, kupić kolej i pojechać do znajomych na chwilę, ale wybrałem zupełnie coś innego. Nie pojechałem do sklepu, tylko pojechałem niedaleko tego miejsca, gdzie byłem na masażu. Niedaleko była restauracja szwedzka w Norwegii. Taka drewniany domek, który ma tam chyba Szwed, jest właścicielem. No i tam pracują też koledzy z Turcji, znaczy koledzy, no znajomi, których tam chwilę poznałem, ale co się stało? Poszedłem tam do tej restauracji.
prezencie zupę rybną i uwierzcie mi, to nie była taka jak zupa jak rosół, tylko to była kremowa, przepyszna, fantastyczna zupa z kawałkiem ryby i z kawałkami małż. To było w prezencie takim. I mówię, wow, ale to było niesamowite. I potem zamówiłem do tego sznycla, znaczy nie do tego, tylko zamówiłem tylko sznycla. Dostałem zupę przed, jeszcze takie tak zwane moje czekadełko. I dzielę się z wami tą radością, bo ta radość cały czas we mnie jeszcze emanuje i to jest coś niesamowitego, że jak się wychodzi z tych mechanizmów, które są takie, kurde, jak kolega czy koleżanka nas potrzebuje, to my lecimy, bo nie mamy akurat nic do roboty i tak, ale teraz akurat jadę do znajomych, bo potrzebują z pralką pomocy i po prostu jadę, a mam możliwość nagrywania i to też mi daje radość. Zrobiłem sobie kawę, wodę z miodem i z kawałkami mięty, z moimi gałązkami i podzielę się z wami tą informacją. I co chcę dodać, to że wow. Dodać chcę to wam, że o czym ja rozmawiałem właśnie przed chwilą, bo mi weszły dwie myśli do głowy z tego, co robię, z tego wyjazdu. No dobra, jestem w tej restauracji, okej. I no zjadłem tego sznycla i potem poszedłem, zapłaciłem i chciałem dać napiwek, bo mówię, kurde, fajna ta zupa była i tak dalej, ale ten kolega, ten znajomy z Turcji mówi, nie, to innym razem, bo tutaj gotówką możesz dać napiwek. No to dobra, zapłaciłem chyba 320 koron za tego sznycla, to było w tym pakiecie i jeszcze dostałem na do widzenia. Myślałem, że to kulka jest taka z lodów, wiecie, taka mniejsza, ale to był makaron, ten do jedzenia taki makaron z fajnym nadzieniem i z czekoladą turecką. Wow. To było niesamowite i pozapisywałem to i wczoraj jeszcze wieczorem pojechałem na dyskotekę, do klubu takiego, nie na dyskotekę, no ale tam jest dyskoteka u góry, do klubu, do miejscowości Molde. Zostawiłem samochód przed promem, przebrałem wygodne buty do tańczenia, nie tańczyłem. Nie było tam ani tej muzyki, która rezonowała ze mną, a gdy byłem tam w butach zimowych nie do tańca, tak się wybawiłem, że czasami nie warto się szykować nie wiadomo jak, bo może impreza się nie udać. Czasami warto po prostu ubrać się wygodnie dla siebie, a czasem jest się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. I w ogóle tam nikt ze mną nie rezonował. I przez obserwację umysłu mówię sobie teraz tak, i teraz jak mu zadałem pytanie, mówię, tu nie ma żadnej porażki, że jestem tam i nie pasuje, bo nie chodziło o to, żeby wyciągnąć tam kogoś, i żeby zaliczyć dzień. Nie o to chodziło. Chodziło o zupełnie coś innego. O to, żeby pozwalać sobie, że nie każdy dzień ma być zwycięstwem, wygranym albo sukcesem. Bo przez te gonienie, przez te cały czas takie zwyciężanie można się bardzo zmęczyć. A teraz ja robię to dla fanu. Ja nic nie jadę zdobyć. Nie ma nic do zdobycia, nic do zgubienia. I po obserwacji tych ludzi, jak ci ludzie się bawią, jak kobiety za dużo drinków wypiły i potem wracały, już przestały, w ogóle nie tańczyły, tylko wracały do domu, bo widocznie za dużo było tego, jak się siedzi i pije, a potem się wstanie, może się zakręcić w głowie. Także ta obserwacja też mi dużo daje. Czy wtedy jak ja idę, to chcę się tak bawić? Czy jak wypiję sok albo, akurat ten sok pomarańczowy nie do końca był smaczny z lodem, ale tam lepiej gazowany smakuje w takim ciepłym, głośnym pomieszczeniu. Także nie zawsze trafia to we mnie, ale najważniejsze jest to, że się tym cieszę. I to jest takie mega kozackie. Ale kurde, tu jest zamarznięte jeziorko, widzicie? Wow.
emocjami, ale okej, tu nie przyszedłem dzielić się z wami, jakie mam buty albo co mam, ale tu chodzi o to, z czym się chcę z wami podzielić. I jak zapisuję te na kartce, na papierze i w takim fajnym wyobrażeniu, że to dobiegło końca, bo jest i wizualizacja i tak dalej, że to jest taka ta wewnętrzna radość, która przerzucasz na papier, dzieje się magia. Wierzcie mi, że jak ja słuchałem, jak byłem kierownikiem w Prowidencie w Polsce, to jak słuchałem Earla Nightingale'a, Najdziwniejszy sekret świata na YouTube, 33 minuty, to on mówił, że nie przeszkadzaj samemu sobie, zapisz swój najważniejszy cel i spoglądaj na niego kilka razy w ciągu dnia, albo przywołuj takie odczucie, co byś zrobił, jak już to masz. I te fajne stany właśnie są takie. To o te stany chodzi. Wierzcie mi, że ta rzeczywistość jest zbudowana na stanach lęku, niepokoju, wątpliwości, wstydzie, pogardzie i tak dalej. Ale to są emocje i słowa i doświadczenia, które nie są wasze. Nie są wami, nigdy nie były. Wyobraźcie sobie, że jesteście czystą, piękną istotą, która na przykład jest wodą w szklance, czystą wodą w szklance. I przez te życie, kurde, tam już jest szlam. Wylejcie tą wodę, opłóczcie, kurde, pod kranem i nalewajcie codziennie kilka kropel do tej szklanki. Ale nowych. Jeżeli przyjdzie jakieś doświadczenie, zatrzymaj się, pooddychaj, nie wchodź w te doświadczenie, które przychodzi. Patrz, tak jakbyś była tą wodą w tej szklance, a świat na zewnątrz jest za tą szybą. On nie ma do ciebie dostępu. Może chlapać tą wodą, ale tam jest pokrywka i tymi nie wodą, tylko tymi brudnymi kroplami. Czyli nie słowami radości albo miłości czy akceptacji. Tylko na prawo, lewo chlapią takie słowa, które nie korelują z tobą. I to jest bardzo łatwo odczuć, jak się jest w ciele. Ale niełatwo jest niełatwo odczuć, jak się nie czuje. I dlatego nie tylko ja o tym mówię, że ludzie śpią na zewnątrz. Bardzo dużo braci i sióstr jest na zewnątrz, które mówią, że społeczeństwo śpi z otwartymi oczami. I uwierzcie mi jedną rzecz, możemy się z tym kłócić, przekamarzać, ale dopóki sami w to nie wejdziecie, na przykład nie zmienicie tych dresów, kurde, na czyste, to nie uświadomicie sobie, że te dresy odganiają od was ludzi, bo nieładnie pachną, nie są wyprane, albo nie macie perfumu. Odżywiacie się na przykład niezdrowo i wtedy jest ten zapach nieprzyjemny. Jak się odżywiam zdrowo, to o tym, nawet jak się spocę, to o tym nie czuć, ja sam od siebie nie czuję. A niektórzy ludzie mówią, że kurde, no jeszcze tak brzydko podkreślają to, że nieładnie pachną i one albo jakimś się odbija, nieładnie to odbicie pachnie na zewnątrz. No dlatego, że jedzą nie takie rzeczy, które powinni, ale bagatelizują to i dalej jadą w tym autopilocie. Jak zaobserwujecie to, że zaczynacie czuć, zaczynacie widzieć ten świat zewnętrzny jako coś zewnętrznego. Teraz ja patrzę jaźń patrzy na tą postać i na ten świat. Tak jakby widziała dwie rzeczy. A jak się śpi, to tylko się widzi świat na zewnątrz. Jeszcze jest się w doświadczeniu, które pokazuje albo nakreśla ci, że nie ma innej rzeczywistości, tylko ta, którą widzisz, a jest bardzo dużo wariantów ciebie nieodkrytych i można odejść z tego świata w tej formie, umrzeć tak zwanie, w tej formie i nie doświadczyć tych najlepszych wariantów samej siebie, samego siebie. Wierzcie mi, że jak ja zobaczyłem, co daje mi wolność, nie daje, jak się jesteś, kochany bracie, kochana siostro, jesteś czystą miłością, tam nie ma kontraktu, nie ma dzieci, nie ma programów, nie ma związków. Niektórzy wychodzą ze związków i mówią, ale no ja szukam prawdziwej miłości. A co jest, jeśli nie ma tutaj tego, w tej rzeczywistości, w tej na zewnątrz, którą szukasz? Jak nie ma tego? Pokochaj samą siebie, pokochaj samego siebie, zobacz, co
co najfajniejszego w życiu ci coś daje i zacznij to robić. I olej wszystkich dookoła. To jest może nie w sensie tak zaraz olej, ale tu chodzi o takie... Zacznij inwestować w siebie, bo jak jesteś w deficycie, w braku we wszystkim, no to dlaczego tak jesteś? Bo raz, że inni na zewnątrz zasiali ci zwątpienia, wątpliwości, ograniczenia, ale popatrz na nich. Oni sami są w potężnym deficycie. Oni nigdy nie wyszli zza próg domu. Nigdy się nie odważyli w czymś. Albo jak coś zrobili, to trzymają się tego, no dobra, kiedyś osiągnąłem sukces, a to już 20-30 lat temu. I teraz piją i chcą, żeby jeszcze ich klepali po ramieniu. Ale sukces dzisiaj jest tak jak w Prowidencie. Zrobiłem wynik, miesiąca 135%, poklepali mnie po ramieniu, dobra, gonimy następny miesiąc. A ja mówię, a co to jest? Perpetuum mobile? Nie, co? I potem zrobiłem 90%, bo wyrobiłem 135% normy i tam było, ale no kurde, teraz jesteś taki i taki. Ja sobie myślę, okej, myślałem wtedy, to dobra, okej. I wtedy widziałem te mechanizmy. Dlatego zrezygnowałem, a jeździłem pod krawatem, garniturek, panie kierowniku. Nowy samochód, nieograniczone paliwo. I wciskałem to, czego ci ludzie nie chcieli. Teraz też niektórzy dzwonią do mnie i chcą jeszcze rzeczy, które nie są dla nich dobre, ale ja im już nie sprzedaję tego. Bo to im nie służy. A ja nie chcę sprzedawać czegoś, co nie jest skolerowane ze mną. Jak drogi bracie, droga siostro, zrozumiesz, że może dam wam taki przykład. Patrzę na inne kultury, jak oni się modlą. Nawet jak mam znajomych z Turcji i się modlą. Jak oni robią 5 razy dziennie, mają aplikację nawet do tego, że 5 razy dziennie się modlić. Oni mówią, że rozmawiają z Bogiem, to ja delikatnie się uśmiecham, a to nie jest szyderczy śmiech. Uśmiecham się pod tym, że fajnie się popatrzy na te mechanizmy, że oni tak rozmawiają z Bogiem. Ja jestem iskrą boską, ja nie muszę z nim rozmawiać. Ja kocham z nim rozmawiać, kocham odczucia w nim. W tej boskości, jak odczuwasz. I teraz możecie powiedzieć, o kurde, ale mu nawaliło temu echo na pagony. On jest teraz Bogiem i on odczuwa, a my jesteśmy diabłami. Nie. Zobaczcie, tak samo jesteście bogami, jak i każda istota na ziemi. Jezus w filmie Ewangelii Świętego Mateusza mówił, bogami jesteście. Te słowa do mnie one są kodami, one zawsze były we mnie, w każdej istocie są. I teraz sobie wyobraźcie, że no dobra, echo jest Bogiem i doświadcza samych dobrych rzeczy, a ja jestem Bogiem i doświadczam złych, ale ty chcesz tak doświadczać. No dobra, możesz się ze mną nie zgodzić, ale ja nie chcę. No dobra, no to co z tym zrobisz? Tutaj zobaczcie tą całą sytuację. Co z tym zrobisz? Codziennie pozwalasz sobie i innym na to, żeby kierowali twoim życiem. Żeby wzorcami na zewnątrz pokazywali ci, o tak wygląda małżeństwo, kłócą się i to i tamto i tak dalej. Albo jedni przychodzą i mówią, no rozumieją, że związek jest w kłótniach, w uniesieniach, ale też rozumieją na przykład to, że tak życie wygląda, że jest białe i czarne i akceptują to, są szczęśliwi. To jest fajne. Jak pracują, mają dobre wynagrodzenie, pracują i dają dzieciom, mężowi czy żonie wszystko to, czego potrzebują i czego nie potrzebują, też się z tym zmierzają, to jest jak najbardziej w porządku. Przyszli tutaj po takie doświadczenie i to jest super. Ale uwierzcie mi, że nawet jak ja patrzę na tych Turków czy na innych ludzi, którzy żyją w programach, to na końcu ich życia oni mają głęboko to gdzieś, na bank to tak jest. Rzucają to, bo to się ulewa. Chyba że naprawdę odchodzą stąd, z tego świata, opuszczają to ciało jako dusze niespełnione, z bólem, z żalem, z pretensją, że to inni im nie pomagali, albo to inni im zepsuli życie. Jak ja słyszę, że mężczyźni piją alkohol 20-30 lat przez kobietę i są w żalu, bo ona ich zdradziła i tak dalej, to uwierzcie mi, że ja widzę tą rzeczywistość jak morze.
sadzawkę, kurde. To nieładnie pachnie, ta woda stoi i tak dalej. Ona musi być w ruchu. Życie jest w ruchu, a my chcemy zatrzymać tą partnerkę, partnera. Ale po co chcesz go zatrzymać? Odśwież sobie co 5, 6 lat, 7 związek. Ale jak dołożysz do tego dziecko, budowę i to i tamto, ale co ty przyniosłeś, droga siostro, drogi bracie, na ten świat? Co chcesz stąd zabrać? No co? Emeryturę? Jak odbierzesz 4 emerytury więcej i obejrzysz 50 seriali więcej, wypijesz 4 butelki wina więcej, to już wtedy będzie super? To wtedy będzie już, o dobra, to teraz... Nie, zawsze ego, umysł zawsze, kurde, chce... Ego jako ciało zawsze chce więcej, jeszcze jeden dzień. Dobra, to ja już nałożył śmierci, już teraz będę zdrowy, już nie będę pił. Lekarz go uratuje, wychodzi z SOR-u, wychodzi ze szpitala i wali za tydzień z powrotem. A tak wyzywa lekarza, ratuj mnie, jeszcze go wyzywa. Zobaczyłem ten spaczony umysł, ten chory umysł, kurde, to ja teraz z umysłem współpracuję, ale na innej płaszczyźnie. On jest moim sługą, ale ja mu pokazuję, słuchaj, do jaźni pokazuję, zobacz, że ta informacja, te doświadczenie dla mnie było kiedyś takie, teraz już jest inne, puszczam to i tyle. A jego umysł jest wiernym sługą. Wtedy ja byłem jego panem. Nie, teraz ja jestem jego panem. Wtedy on był moim panem. Ja byłem jego sługą. Dacie wiarę? I uwierzcie mi, jak Jezus w filmie o Ewangelii Świętego Mateusza, Jezus mówił fajną rzecz. Syn Boży sam z siebie nic nie może, dopóki nie zobaczył Ojca. To zatrzymałem ten film. Jak też mówił, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To jak usłyszałem te teksty, to uwierzcie mi, że zamarłem i zatrzymałem się, mówię, o wow. To jest cała ta prawda. To zobaczcie, nawet jak Jezus na krzyżu, który umierał, ja chyba podkreśliłem to też w jednym filmie, mówił do matki, oto syn twój, a do syna mówił, do tego swojego ucznia mówił, to oto matka twoja. On na tej ostatniej drodze przed wyziągnięciem ducha powiedział jedną rzecz, zostawił jedną rzecz, ostatnią rolę. Wyszedł stąd czysty. Jak ja zapisuję sobie te cele i zapisuję w notesie, kurczę, echo świadomość, no to powiem wam szczerze, że zadaję sobie pytanie, to jest kolejna rola umysłu. Fajniejsza, no bo lepsza niż rola krzywdząca innych i tak dalej. Ale ja nawet tymi słowami, które teraz dzielę się z wami, mogę was krzywdzić, ale ja nie mam nic z tym wspólnego. Bo to wasz ego umysł mówi w oddzieleniu, w dualizmie, mówi, o zobacz cwaniaka, zobacz co on pierdzieli, albo przełącz, chodź włączymy serial. A te twoje głębsze ja zna prawdę, że to jest słowa prawdy. I tak jak ja robię te posty, te autofagia, to ludzie mówią, albo ty nie masz pieniędzy, albo ja nie będę się głodował. No jak żyjesz w programach, no to jak masz zobaczyć różnicę w ogóle? Jak chodzisz brudny i nieumyty i nieładnie pachniesz, to jak masz skumać, że jest coś innego, dopóki ktoś się nie weźmie za łeb i nie wrzuci do wanny i nie wyszuruje? No jak? Nie zobaczysz, że ta skóra oddycha, wtedy nie ma ran, nie ma tego wszystkiego. Jak są inne wzorce na zewnątrz, patrzysz i kurde mówisz sobie, a to nie, bo to ego umysł ci powie, dobra, to zobacz ile to jest lat ciężkiej pracy, włącz telewizor, zjedz pizzę. Czy tak to jest? Ja nie chcę, żebyście kupowali te moje słowa. Ja nawet nie chcę, ja robię to dla siebie, nagrywam to dla siebie, żeby robić to, co lubię. I lubię się dzielić, pomagać innym. Tak samo jak Shri Maharaja, tak samo jak Jezus, Buddha, inni nauczyciele tej rzeczywistości, w tej rzeczywistości zostawili te małe krople, które pozwoliły mi się obudzić. Eckhart Tolle albo
Neil Donald Walsh, Konwersacja z Bogiem. Albo Vadim Zeland. Ja kupiłem jego jednego audiobooka za 100 zł i uwierzcie mi, że tak naprawdę jak słuchałem tego audiobooka, to zobaczyłem, jaką pracę nad sobą zrobiłem. No uwierzcie mi, że to jest mega doświadczenie, jak umysł ci mówi, zobacz, nic to nie działa, zobacz to, zobacz tamto, tak samo jakbyś ćwiczyła na siłowni i chodzisz cały czas w bluzach, w długich spodniach, w bluzach i ćwiczysz i mówi, no zobacz, widzisz, nie ma tej rzeźby, gdzie nie ma tego wszystkiego. I potem rozbierasz się na plaży, a każdy nie może od ciebie oderwać wzroku, bo jest wyrzeźbione ciało i wtedy sobie uświadamiasz, kurde, w tych bluzach nie widziałem tego, a teraz co, to tak właśnie to jest to tak się ładnie odsłania ta iluzja wtedy. Jak nie robisz tego codziennie i nie szukasz poklasku od innych, o kurde, teraz to zrobiłeś progres, bracie, siostro, wow, dajesz. Nie, tego nie ma. To jest kropla drąży skałę. Miecz wykuwa się w ogniu. 1000 powtórzeń, ale zdrowych, dobrych, wyjątkowych. I czasami są zdrowe, dobre, wyjątkowe picie, żalanie się nad sobą, życie w depresji. Ale czy ty przyszłeś, drogi bracie, siostro, żyć w depresji tutaj, w tej rzeczywistości? Masz żyć w depresji dlatego, że na daną chwilę nie jesteś bogaty i tak dalej, ale zadaj sobie pytanie, a ten bogaty, który ma problemy czasami i nie potrafi się cieszyć tym bogactwem, to on by zapłacił ci fortunę za to, żebyś mu nalał trochę do szklanki tej twojej radości, gdzie ty robisz, gdy jesteś na razie biedny, a masz tak dużo czasu i spokojny umysł, jeśli go masz. Bo jeśli umysł ryje ci głowę tym, że jesteś nic nie wart, albo że cały świat ci powiedział, że jesteś taki, nie taki i ty w to uwierzyłeś, czy uwierzyłaś, no to tak właśnie jest. Kończę, kochani, ten odcinek. Pozdrawiam was serdecznie. Z Nordic Wild West. Mogę się jeszcze z wami podzielić, że założyłem Facebooka fajnie, Nordic Wild West i będę tam robił live'y, żeby nie zarzucać tutaj tej pamięci tymi filmami. Będę się dzielił fajną energią, którą celebruję, pielęgnuję i można to hejtować, ale zadaj sobie pytanie, to czego nienawidzisz, nie przyciągniesz. To co kochasz, przyciągniesz. To na czym się skupiasz, przyciągasz. To czego nienawidzisz i dajesz uwagę, też przyciągasz. Także bez względu na to, co nie robisz, z każdym oddechem tworzysz, kreujesz rzeczywistość. W doświadczeniach, w powtarzalności. Życzę wam wewnętrznego odczytywania samego siebie, kochani. Pozdrawiam was serdecznie. Ze ścieżki Nordic Wild West. Z obecności. Echo, które jest i nie jest.